Gdzieś na mapie. Jo, jest tym razem miasto, nietypowo, które bo to nadal będzie działa. moja pierwsza recenzja na tym kanale. Na pierwszy ogień leci Dying Light 2 Stay Human, który ostatnio ogrywałem razem z wami. Jeśli nadal nie grałeś w techlandową wersję zombiakowa, ale mocno się nad tym zastanawiasz, to znajdziesz odpowiedź, czy warto zagrać w tę grę w 2023 roku. Opowiem o swoich odczuciach, jak mi się grało, jak długo przechodziłem fabułkę, pokażę kilka aktywności, które można wykonywać w świecie starego Villedor. Znajdziesz też trochę informacji o fabule i postaciach, z którymi będziesz się spotykał. To powinno Ci pomóc w dokonaniu wyboru. Zaczynamy! Producentem tego cudeńka jest polska firma Techland, która wypuściła tę grę w lutym 2022 roku. Jest to kontynuacja gry z 2015 roku. Dostępna jest praktycznie na wszystkie największe platformy: PC-ty, PlayStation, Xboxy, Switche oraz Steam Decka. Ja ograłem ją na PC-cie. Na Metacritic została oceniona na 77 punktów. Że ludzkość poradziła sobie z tym wirusem, mieli nawet jakieś szczepionki, ale jak zwykle pazerność korporacji i chęć stworzenia broni z wirusa doprowadziła do mutacji i kolejnej epidemii. Jakże mogło być inaczej? Bez tego nie byłoby tej gry przecież. Czasowo wszystko dzieje się 15 lat po zakończeniu poprzedniej części, co w moim odczuciu jest dobrym pomysłem. Fabularnie raczej nie nawiązują do pierwszej części i spokojnie ktoś, kto nie grał w jedynkę, nie odczuje, że coś go ominęło z perspektywy drugiej części. Nasz główny bohater to Aiden Caldwell, który jest pielgrzymem i jego zadaniem jest odnalezienie siostry, z którą się rozstał w dzieciństwie. Pielgrzymi w Dying Light to taka grupa ludzi, posłańców, którzy bohatersko przemierzają cały zniszczony świat i przekazują informacje pomiędzy ostatnimi bastionami ludzkości. Po drodze poznamy kilka ważnych postaci oraz wiele pomniejszych, które pomogą nam lub będą próbowały nam przeszkodzić w misji odnalezienia siostry. Miasto podzielone jest na 3 frakcje: zwykli mieszkańcy, tak zwani ocaleńcy, którzy po prostu chcą sobie spokojnie żyć w świecie po apokalipsie. Następnie są stróżowie prawa, tak zwani SPC, którzy są jednostką paramilitarną i uważają się za zbawców całego miasta. Oraz trzecia frakcja to renegaci, którzy z założenia są największymi zwyrolami i to właśnie SP broni zwykłych ludzi przed nimi i zombiakami. Generalnie jest to bardziej skomplikowane i nie jest to takie biało-czarne. Tak jak było to w pierwszej części, czas gry podzielony jest na dzień i noc, gdzie w dzień zombiaków jest mniej na ulicach i są spokojniejsi. Za to chowają się w budynkach, ale w nocy zaczyna się prawdziwa zabawa i na ulicę wyłażą naprawdę przykozackie zombiaki. W nocy zabieganie po mieście i ubijanie pasków jest dużo więcej expa i są fajniejsze nagrody. Aiden w jakimś stopniu ma problemy z wirusem w swoim organizmie i w nocy lub w pomieszczeniach, gdzie nie docierają promienie słoneczne, musi jeść specjalne grzybki lub lekarstwa stworzone na ich podstawie, bo inaczej po określonym czasie sam zamieni się w zombiaka. W późniejszych etapach mamy małe pomocy, które ułatwiają nam eksplorację świata i mam tu na myśli lotnie i hak. Bez tych gadżetów nie damy rady zrobić wszystkich misji. Pierwszą podstawową aktywnością w świecie Dying Light 2 jest zdobywanie i uruchamianie wiatraku. Po aktywowaniu wiatraka wbija do niego frakcja, na której terenie stoi ten budynek. Są to takie mini bazy, w których można sobie spokojnie żyć i dzięki światłu UV jest bezpiecznie. W nocy, bo wiadomo, że zombiaki boją się przecież promieni UV. Dla nas też to jest dobre miejscowa z kilku względów, ponieważ możemy tam się przespać, skorzystać ze schowka, zrobić podstawowe zakupy i generalnie schować się przed każdym zagrożeniem. A do tego w przypadku śmierci odrodzimy się w najbliższym aktywowanym wiatraku czy innej tzw. bezpiecznej miejscówce. Odpalenie wiatraka wiąże się z dostaniem na samą górę, co w niektórych przypadkach jest dość wymagające, szczególnie na początku, jak nie mamy jeszcze zboostowanej wytrzymałości. O czym później. Strefy kwarantanny GRE. Na początku misji fabularnych dostajemy jeden bardzo ważny wichajster, tzw. klucz GRE i on daje nam możliwość otwierania skrzynek i lokacji GRE, w których prowadzili badania i mieli większe bazy wypadowe. To są bardzo fajne i ciekawe lokacje, gdzie koniecznie trzeba udać się w nocy, by można było zdobyć tam bardzo cenne nagrody, jak kryształy i inhibitory. Tam można właśnie pobawić się w skradankę albo wszystko roznieść w drobny pył. Kolejną ważną miejscówką do zdobywania jest metro. Każda większa dzielnica miasta ma swoją stację metra i warto tam zejść w nocy, bo w dzień jest tam pełno zombiaków, które chowają się przed słońcem. Po zabezpieczeniu stacji, czyli rozwaleniu wszystkiego, co nam przeszkadza i odpaleniu kilku generatorów z zasilaniem, będziemy mieli możliwość szybkiej podróży pomiędzy stacjami metra. To jest bardzo dobre, jeśli znudzi nam się bieganie z buta wszędzie.
Czym można jeszcze się zainteresować? Dla mnie super opcją są jeszcze wieże radiowe, takie wysokie anteny i tam już wspinaczka jest pełną gębą. Po dotarciu na górę widoczki są pierwsza klasa, nic tylko klikać screenshoty. Oprócz wyczynu i widoczków po aktywowaniu anteny łatwiej jest nam znaleźć inhibitory, które pozwalają szybko rozwinąć postać, ale o tym za chwilkę. Mamy też wpływ na rozwój miasta i konkretnych frakcji. Zdobywając stacje elektryczne i wieże ciśnień, możemy te obiekty przydzielać konkretnym frakcjom, za to dostajemy nagrody w postaci bajerów, które urozmaicają nam parkour i dają nam nowe możliwości zabawy. Są to na przykład samochody pułapki, trampoliny, dodatkowe tyrolki pomiędzy budynkami i wiele innych. W stacjach elektrycznych głównym zadaniem jest zagadka, gdzie musimy połączyć przewody zasilające pomiędzy generatorami, żeby przywrócić zasilanie, a w wieżach ciśnień to głównie wspinaczka. Do tego, oprócz fabuły i zadań pobocznych, jest jeszcze pełno innych pomniejszych aktywności typu biegi na czas, konwoje i zrzuty wojskowe, wyścigi nocnych biegaczy, zdobywanie trofeów z zombiaków liczone w tysiącach oraz minibossy. Zabawy jest na setki godzin. Przejdźmy teraz do mięska, czyli do walki. Sam system walki nie jest jakoś skomplikowany, mamy do dyspozycji atak szybki, silny, blok i unik. Oczywiście jest opcja skradania i mordu po cichu, ale nie spotkałem misji, której przejście wymagałoby w 100% zabijania po cichu. W moim przypadku zazwyczaj 2-3 zombiaki na cichca i już całe piętro mnie atakowało. Po udanym bloku można nawet ogłuszyć przeciwnika lub jest możliwość jakiegoś fajnego ataku, ale do tego potrzebna jest wprawa. Dobra, wiemy już jak można zabijać, to teraz może czym? W grze mamy do dyspozycji broń sieczną, dobrą na zombiaki, broń obuchową, dobrą na ludzi, do tego mamy łuk i strzelbę, z której nigdy nie skorzystałem. Każda z broni w zależności od jakiego jakości ma od 0 do 3 miejsc na modyfikację. Można dołożyć jakąś elektryczną modyfikację, jakiś miotacz ognia, jakąś truciznę, krwawienie. Bronie mają swoją wytrzymałość i się zużywają, oprócz łuku. Podejrzewam, że można sobie jakieś turbo bronie zdobyć i zmodyfikować, ale do standardowej gry wszystko co wypadnie z przeciwników lub dostaniemy w nagrodę wystarczy, żeby na normalu spokojnie sobie poradzić. Oprócz broni mamy też do dyspozycji różnego rodzaju gadżety, koktajle mołotowa, jakieś granaty własnej roboty, oczywiście wabiki i wytrychy. Da się fajnie to wykorzystać i nie trzeba tylko machać bronią białą. Drzewko rozwoju też jest spoczko. Za każdą walkę i akrobację w mieście dostajemy doświadczenie bojowe parkour. Po zdobyciu odpowiedniej ilości expa można tak zdobyty punkt wykorzystać do poprawienia swoich umiejętności. Jest kilka pasywnych cech do rozwoju, ale większość to aktywne, czyli na przykład jak spadasz z dużej wysokości, to można uniknąć śmierci, jeśli nauczysz się amortyzować upadek i klikając C przy samej ziemi. Wtedy Aiden przeturla się i obrażenia nie są tak wysokie. Dotyczy to wielu innych aktywności. Również dodatkowe ataki, jak na przykład przy skoku z wysokości na przeciwnika, klikając chyba spację albo coś w ten deseń, walimy piąchą w ziemię i ogłuszamy towarzystwo w jakimś tam promieniu na kilka sekund. Opcji jest sporo, ja nie korzystałem z wielu, wolę pasywne umiejętności, a te bariery pozostałe nie były mi potrzebne do przejścia gry. Oprócz tego możemy wyszukać na mapie inhibitory, są to takie środki, po których możemy zwiększać sobie punkty życia i wytrzymałości, co później ułatwia nam grę. Najczęściej znajdują się w lokacjach mocno pilnowanych przez zombiaki. Tworzenie i zbieractwo również są ważnymi elementami w Dying Light 2. Eksplorując świat zbieramy wszystko co się da. Oprócz dropa z wroga, przeszukiwania śmietników na dachach możemy znaleźć też ule z miodem, jakieś rumianki i inne grzyby. Z tego możemy wytwarzać modyfikacje broni, ulepszać te modyfikacje, tworzyć apteczki i różne wspomagacze pomagające w walce. Ja w swojej rozgrywce skupiałem się głównie na apteczkach i koktajlach Mołotowa. Przejdźmy teraz do fabuły i zadań pobocznych. Moim skromnym zdaniem niektóre zadania poboczne były dużo lepsze niż misje fabularne. I jestem w stanie to powiedzieć nie robiąc pewnie większości zadań pobocznych. To te co przeszedłem były bardzo interesujące. Misje fabularne na początku mnie wkręciły, ale powiem, że później było coraz gorzej. W pewnym momencie odszedłem od robienia głównego wątku i skoczyłem na misje poboczne i lepiej się bawiłem, aż nie chciało się wracać do głównego zadania. Jedyna dobra rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to możliwość wyboru ścieżki, którą potoczy się dalsza gra. Mamy wpływ na to, co dzieje się dalej. Z mojej perspektywy próbowałem wybrać dobre zakończenie, a wyszło najgorsze z tych dostępnych. Także wybory nie były intuicyjne i nie wynikały za bardzo z przedstawionej historii. Nie chcę za bardzo spoilować, ale postać, która prawie od początku chciała mnie zabić, była kluczową postacią do tego, żeby gra zakończyła się dobrze. Dla mnie to nielogiczne. No i wisienką na torcie jest walka z bossem na samym końcu. 4 czy 5 razy trzeba powalczyć z naszym głównym wrogiem i nic się nie dzieje. Ani on jakichś lepszych umiejętności nie dostaje przy każdym stage'u. W skrócie walka wyglądała tak: ciach, 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 ucieczka, ciach, ciach, ucieczka i tak 4-5 razy i finał.
trochę mogli się bardziej postarać. Moje ogólne wrażenia jednak są bardzo dobre. Gra w całości jest fajna i ocenił ją bym na takie 7 na 10. Gdyby nie zakończenie jej z tą walką, dałbym jej 8. Lubię zombiaki i światy postapo i tutaj jest wszystko, czego mi było potrzeba. Zabawy jest ogrom. Techland twierdzi, żeby ograć grę w całości, zobaczyć wszystkie zakończenia, potrzeba spędzić w niej około 500 godzin. I ja w to wierzę. Gra oferuje tryb multiplayer i możemy razem ze znajomymi ogrywać ten tytuł, to też jest na plus. Graficznie wygląda bardzo dobrze i ja za bardzo nie mam się do czego przyczepić, audio też spoko, jeśli chodzi o muzykę. Natomiast dialogi mogły być lepsze, bo nieraz jakoś tak dziwnie mi się słuchało konwersacji, wydawało się jakieś takie trochę sztuczne. Ale jak to mówię, to moja tylko subiektywna ocena. Myślę, że za jakiś czas, rok może jakiś taki, jak zapomnę troszeczkę o co tam chodzi w świecie Aidena, zagram w to jeszcze raz, żeby zobaczyć sobie inne zakończenie. Cała fabuła wraz z kilkoma zadaniami pobocznymi i kilkoma aktywnościami pobocznymi typu metro, wiatraki zajęła mi około 50 godzin i to tak akurat, nie zdążyłem się znudzić. Całość można zobaczyć na moim kanale, tam gdzie prowadzę normalny gameplay. Powoli zbliżamy się do zakończenia tej recenzji, ale jeszcze został jeden bardzo ważny punkt. Dlaczego warto w 2023 roku zagrać w tę grę? Pierwszy punkt, parkour. Jest to coś, co wyróżnia ten tytuł na tle innych gierek. Praktycznie nigdy się nie nudzi i nie jest to takie łatwe się wspinać i skakać jak w seriach typu Tomb Raider czy Uncharted. Naprawdę trzeba w pewnych momentach pokazać skilla i pomysłowości. Kolejny punkt to soczysta walka. Zombaków, jak i ludzi mamy ogrom. Każdy cios czujemy i jest odpowiednio zbalansowany. Przy dobrym zamachu mięsko lata w te i we w te. Walka daje dużo radochy, szczególnie z minibossami. Piękne lokacje. Miasto jest bardzo ładnie wykonane z dbałością o szczegóły. Mamy możliwość podziwiania widoczków zarówno z wiatraków czy wież obserwacyjnych, ale także przy wykorzystywaniu lotni. Masa kontentu. Tak jak wcześniej mówiłem, w tej grze naprawdę jest co robić. Dla osób, które lubią ogrywać gry bardzo szczegółowo, to kilkaset godzin to będzie mało. Polski tytuł. Moim zdaniem to też jest duża wartość. Mamy możliwość pograć w grę, która dorównuje najlepszym produkcjom na świecie i jest wykonana przez naszych ziomali z Polski. Możliwość wyboru kierunku fabuły. To daje nam opcję przeżyciu kilku alternatywnych zakończeń, także po pierwszym zakończeniu możemy jeszcze swobodnie sobie puknąć dwa razy całą fabułkę i dalej cieszyć się tą gierką. Napiszcie proszę w komentarzach, co wy myślicie o tej recenzji, czy podzielacie moje spostrzeżenia, czy macie podobne odczucia dotyczące tej gry. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału i lajkowania tego wideo, gdyż myślę, że coraz więcej będzie recenzji na tym kanale kosztem troszeczkę gameplayów. Trzymajcie się, na razie, hej!